Nieważne, czy to było przy 2 kW, czy przy 1 kW, tak? No więc tutaj jak to wygląda na tym, jak w lewym dolnym rogu i w prawym dolnym rogu. Lewy dolny róg, no to mamy 250, a z prawej mamy 140. Ta busbarowa taka, nazwijmy to tak w ten sposób, i z niej mamy już jak gdyby taki rozdział, tak? Czyli idą 3 plusy, 3 minusy, czyli idą 3 plusy, bo musimy zasilić 3 falowniki. To jest licznik dwukierunkowy, który nie miał właśnie złącza do pomiarów wejścia-wyjścia. Natomiast on mi pokazuje w tej chwili, ile importujemy lub eksportujemy do sieci. Tak. A w tej Zaraz chwili przejdę ile? do tego. Dobra. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na naszym kanale, na kanale Dobry Projekt. Na kanale Dobry Projekt zajmuję się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. Tam z tyłu, za moimi plecami jest nasz gość, tudzież my jesteśmy tutaj, gościmy u Ciebie. Tak jest. Cześć Waldek, cześć Piąteczka, cześć. Witaj. Powiedz mi, bo tutaj mamy zaplecze off-grid. My jesteśmy teraz 100% off-grid u Ciebie w domu. Tak jest, dokładnie. To znaczy moje pomieszczenie techniczne w każdej części domu się takie znajduje. Jest niestety niewielkie, więc dlatego tutaj miejsca jest tyle, co kot napłakał. Poczekaj, dobrze. Ja pozwolę sobie krok przed Tobą. Tak. Powiedz mi jedno, bo ja tu widzę, po co Ci tyle falowników? Bo ja rozumiem jeden falownik, wiesz, można jeden mieć falownik, ale po co 3 falowniki? No jak nie się wiem. ma 3 fazy, to trzeba mieć 3 falowniki. Aha, czyli 3 fazy, 3 falowniki. To są jednofazowe falowniki 5,5 kW, które pracują w trójfazie, na każdej fazie po prostu Halo, poczekaj. niezależnie. Dobrze, czyli tak, mamy 3 falowniki, każdy z tych falowników to jest ile? Bo wiesz, to trzeba wytłumaczyć jak chłop krowie na rowie. Te falowniki mają 5,5 kW mocy ciągłej i są jednofazowe, ale można je łączyć w dowolne konfiguracje wieloilościowe. Czyli jeżeli potrzebujemy, tak jak tu, 3 razy 5,5 kW, no to łączymy 3 sztuki, one się ze sobą komunikują i idealnie synchronizują w sieć trójfazową. Lub można podłączyć je w sieć jednofazową, żeby była suma tych kilowatów, czyli w tym przypadku 16,5 kW z jednej fazy. Tak dobrze liczę? 11 i 5,5, tak, Dobrze. 16,5. A dla laika, gdybyś mógł wytłumaczyć, po co 3 fazy? Nie można mieć w domu 15,5 na jednej fazie, tylko trzeba mieć Można 5, mieć na jednej 5, fazie, ale ze względu na to, że ja jestem on-gridowo-off-gridowy, tak? czyli hybrydowy, mam sposób działania, to dlatego są właśnie 3 sztuki, po to, żeby w słoneczne dni latem oddawały do sieci w 3 fazie, a właśnie w takie dni jak dzisiaj, żeby to sobie wystarczy dotknąć wyświetlacz, się wyświetli. Aha, dobrze. Więc żeby Mogę tu cokolwiek dać fajnego pokazać. Dobra. Na każdym z nich będą oddzielne informacje dla każdej fazy. Aha, czyli tu są osobne, jak gdyby rozliczenie każdej fazy osobno jest, tak? Tak jest, dokładnie. Dobrze, i teraz tak, co my tutaj widzimy, tak? W tej chwili będzie prawdopodobnie, że z gridu mamy nic nie dostajemy, bo dlatego, że grid został Z baterii, jest podłączony. pokazane, że z Tak baterii jest leci z coś, baterii tak? I ile jest watów właśnie z baterii idzie i na każdym z nich jest to No oddzielnie. 52 na baterii mamy, 52 na baterii, tak? Tu są ampery, waty, w tej chwili idzie 420 W, tak? Tak. Dobrze czytam? Dobrze? Tak, to A tak powinno być. Dobrze, a dom pobiera 310 W w tej chwili. Tak, to czyli Tak? można też łatwo policzyć, jakie są straty tutaj na tym przetworzaniu, tak? Bo zawsze wiadomo, że przetwarzanie Ale 400 to duża strata jest, co? No 100 W to nie jest mało chyba. Nie jest dużo, bo Nie jest dużo? żeby było śmieszniej, im mniejszy ta strata, Pobór, tym większa ta strata. strata oczywiście też te pomiary są niezbyt dokładne, bo to jest 200-amperowy przekładnik, więc dlatego te straty. W każdym razie ja sprawdzałem, jest około 80 W i to w sumie nieważne, czy to było przy 2 kW, czy przy 1 kW, tak? No więc tutaj jak to wygląda na tym, jak w lewym dolnym rogu i w prawym dolnym rogu. Lewy dolny róg, no to mamy 250, a z prawej mamy 140. No, to mniej więcej też mamy taką samą stratę przy No, przetwarzaniu. koło setki. No. Dobrze, a z lewej strony, z prawej mamy produkcję paneli, nie ma w tej chwili produkcji, tak? Padło, Tak, bo znaczy... już chyba na tamtym też, tak, bo już o tej, no tak. Nie ma. Tak. No i grid sieć również tutaj jest pokazany jako Zero, bo jest 0. wyłączony. Dobrze. Tak. Czyli typowo w tej chwili fruniemy z baterii. Tak. Jeszcze Dobrze? ten trzeci na dole. Okej. Jestem ciekaw jeszcze jak tam Dobrze. wygląda. Dobrze. Sprawdzamy. No i tu mamy
przypadku tutaj mamy 110, a idzie 18. Tak? No. Także prawdopodobnie tutaj, bo Czy dobrze rozumiem, że na 3 falownikach w tej chwili jałowo frunie 300 W? nie, tak nie jest, dlatego że ten pomiar z akumulatora jest mało dokładny. Tak. Inaczej mówiąc, no właśnie zobaczymy, tu jest 13 A. Teraz tak, Czekaj, to jest BMS baterii. Dobrze, tu Właśnie. mamy tak, tu jest BMS. Sam widzisz, że nawet obrócić się tu nie można. No dobrze, okej, już teraz. No mamy 14 razy 50, przecinek 7, 52,7, tak? To już na szybciutko policzymy, ile To jest to, co wychodzi. to jest to, co z wychodzi baterii. z baterii faktycznie, czyli pomierzone przez BMS-a. Dobrze, ile wychodzi? Czyli już liczymy 52,7 razy, no teraz spadło do 11,7, właśnie to jest też chwilowe. Okej. 616 watów. I Dobrze. Czyli 616 W idzie, słuchajcie, z tej baterii. I teraz ta bateria, realnie widzowie już są po odcinku, w którym ja robiłem test 15 kWh na tym kwasie moim, który mam na baterii, a tutaj mamy lifę po 4 dziesiątkę. tak. Tak? U mnie 200 realnie... amperogodzin tutaj jest przy 48 V, więc to daje 10 chyba 400. Ja tu staram się wykorzystywać około 7 kWh. Aha, czyli przyjąłeś sobie, że 7 jak wyciągniesz z dyszki, to jest tak jeszcze tak w miarę bo rozsądnie. Właśnie staram się pomiędzy 15 a 22, kiedy pracuję w pełnym off-gridzie, wykorzystywać mniej więcej 7 kWh. W tym czasie mi to zużyje. 7 Cały dom. kW. Przez ile? No przez te 7 godzin. A co korzystasz? Jak gdyby co idzie z tego banku energii? Jak gdyby, No wszystko w tej chwili. Wszystko oprócz części garażu. Tam co Dobrze, byliśmy w ale garażu. pytanko mam takie, oczywiście no nie ogrzewanie, no nie? Nie ogrzewanie, ale sterowanie, pompy, wszystkie pompy, obiegowe. zawory i tak dalej, tutaj A. wszystko są z tego zasilane. Dobrze. Tak, także te sterowniki to wszystko. To jest sprzęgło, tak? Dobrze? Tak, sprzęgło dokładnie, łączące różne piec, ten kopciuch, że tak powiem, piec gazowy i piec elektryczny i jeszcze wymiennik ciepła. To sprzęgło łączy. A tutaj są zawory, podłogówki tylko na tą część budynku. To jest właśnie istotne, bo takie Słuchaj, pomieszczenia techniczne. no ty tutaj naprawdę masz kawał budynku, no nie? Ile tu w ogóle metrów jest? No właśnie- Żeby było, słuchaj, Właśnie razem, one nie są wszystkie oczywiście użytkowane, ale są grzane, 374 metry. 374 metry jest grzane, jak gdyby. Tak, jest grzane. Tamta część jest do 15 stopni tylko grzana, Tak. żeby w razie potrzebuje Czyli 400 metrów prawie, a oprócz tego jeszcze magazynów tych innych rzeczy, ile tutaj masz? Przyznaj się, chłopie. No nie, no jest tam tego trochę, bo ta część jeszcze, która jest właśnie niegrzana i tak dalej, no to jest tego trochę tam, ale no w każdym razie w większości jest to po prostu nieużytkowane, więc... No, okej. Dobrze, teraz tak, pytanko mam takie, powiedz mi, bo tutaj mamy tak, lifę po 4 i tutaj jest tego dyszka, tak? Tak. Tutaj jest 10 kWh. Pytanie jest takie, ile w ogóle to waży? Bo ja widzę, że rączki takie, no to pewno 2 chłopa i złapie i to przestawi, co? No właśnie to waży około 100 kg. Stówka. Więc wydaje się, że to nie powinno tyle ważyć. To jest jakby za ciężkie względem swojego wyglądu, ale inaczej. Miałem kupić 2 piątki, Tak? ale cenowo wychodzi to dużo drożej, bo BMS jest prawie taki sam, bo jest wtedy 100 amperowy BMS, bo tu jest 200 amperowy BMS. I żeby było śmiesznie właśnie te różnice, zresztą obudowa i tak dalej, więc naprawdę to jest najkorzystniejsze rozwiązanie, ale nie jest fajne do przenoszenia w jedną osobę. Nie, no 2 osoby muszą 2 i to jeszcze nie cienkie chłopy. 2 nie cienkie to znaczy, chłopaki. Ja mam w tej chwili złamane żebro, żeby było To śmiesznie. nie, ale ty nie próbuj Ale- nawet Ale udowadniać, że nie, możesz. wam tylko pokażę, że to naprawdę nie jest dosyć ciężkie jest. I w każdym razie nie jest to niczym przymocowane, są tutaj tylko te przewody podłączone. A Nie jest właśnie, a jaki mocowane. przekrój? Jak masz podpięty? Ja tutaj mam 35 chyba milimetrów kwadrat, to jest z tego co pamiętam. To jest 35. Chyba 35 tutaj, bo już nie A pamiętam. jakiej długości tak plus minus, ile one mogą mieć? 2-3 One 5 metry? metrów. 5 metrów mają i później się na buzbarze tutaj, który jest bezpiecznik. Aha. Jest buzbar, bezpiecznik to jest główny, czyli ten, który zabezpiecza akumulator. I później, no właśnie. A bezpiecznik ilu jest? 200 amperowy czy ile amper? 150 amper, bo dlatego, że tutaj większe prądy mi nie płyną, Dobrze. więc jest 150 amper.
Na plusie jest Mógłby 150, tak? mógłby być na minusie, bo jest zwykły topikowy. Tak. Bus bar, do którego jest podłączone i ładowanie z wiatraka, czyli tymi cienkimi kabelkami i tym bezpiecznikiem tutaj topikowym jest zabezpieczone ładowanie z wiatraka. I z wiatraka ile masz zabezpieczenie? Nie pamiętam zielony, jaki kolor to jest. W każdym razie to jest jakiś 40, niewielka. 35, Nie, jakiś, 25. ja już nie pamiętam ile. No dobrze, mniejszy z tym. Nie, W każdym razie tu mam zabezpieczone, bo to jest 4 kwadrat tylko przewód, bo tu Dobrze. idą niewielkie prądy. Okej. Natomiast się rozdzielają na falowniki poszczególne i przy każdym falowniku jest oddzielny bezpiecznik. Taki sam, też akurat 150, bo tam powinien być większy ten główny, ale że u mnie większe prądy nie płyną na ten moment, więc 150 i wchodzi do falownika i tak samo jest. Czyli tutaj. pytanko takie jest. Tutaj idą przewody 35 kwadrat i zabezpieczenie 150 amper. Tak. Tutaj jest, ładnie w skrzyneczce. Tutaj jest szyna, ta busbarowa taka, nazwijmy to tak w ten sposób. I z niej mamy już jak gdyby taki rozdział, tak? Czyli idą 3 plusy, 3 minusy. Tak jest. Czyli idą 3 plusy, bo musimy zasilić 3 falowniki. 3 falowniki, tak? Tak. I teraz tak, no najprościej rzecz ujmując, tutaj się za bardzo chyba niczego nie da pomylić, tak? No bo jest plus, Tak. tu jest obok minus, tak? Tak jest. I tak jest na każdym. Tak Tam jest. jest plus, tu jest minus i tak samo tutaj poniżej. I z tej szyny przechodzi to wszystko tutaj, tak? Tak jest. Później, co to są tutaj te dwa przewody? O co tu chodzi? To są przewody znowu solarne, To są przewody solarne. czyli zasilanie z Czwóreczka paneli. czy szóstka? Czwóreczka tutaj jest akurat, bo w zupełności wystarczy. Tu jest... Czy masz diody pozakładane, czy nie? Czy nie wstawiałeś? Więc tak, diody mam pozastawione, dlatego że akurat na przykład do tego jednego falownika Tak? wchodzą 2 stringi panelowe, a ten falownik obsługuje tylko 1 string, więc tutaj są diody założone po to, żeby nawzajem czyli tutaj są diody 20 amperowe założone, jak widać, na złączy MC4. Dobrze. Gotowe i rozdzielacze takie ładne. To jeszcze... Słuchajcie, te diody to tam, ja pamiętam, ja spojrzałem, to tam w sumie nie jest jakiś tam wielki koszt, wydatek, a jednak pomimo wszystko... Tak, ale jeżeli mamy 2 stringi, a urządzenie obsługuje tylko 1 string, to trzeba rozdzielić diodami, bo nie mamy pewności, czy w panelach na pewno są diody kierunkowe, bo też powinny być, ale ich często nie ma zwyczajnie. Czekaj, czyli tutaj w tym falowniku masz wejście z Jest- jednego stringu, Jest tak? tylko jedno MPPT i jedno wejście. I Aha. oczywiście to nie jest tak, że nie można pod to samo wejście podłączyć kilku paneli, ale problem jest z samymi panelami, czyli może być taka sytuacja, że gdybyśmy mieli jeden string nasłoneczniony, a drugi byłby w cieniu, Tak, to co to będzie? by się prąd cofał do paneli zamiast do falownika iść. I Tak. po co zakładamy diody? W każdym Okej. razie, oprócz tego jednego zestawu, który będzie, tutaj jest diod, reszcie nie ma, Tak. prowadzi się to do skrzynki z zabezpieczeniami DC. Tak? Mamy tutaj, jak widać, C10 na każdy string oddzielnie, bo są łącznie 4 stringi. Mimo że mamy 3 falowniki z 3 wyjściami, mam tu 4 stringi. Czyli jak gdyby pod jeden falownik idą 2 stringi w ten sposób. Pod ten jeden akurat idą 2 stringi, a pod pozostałe normalnie pojedynczo. W tym Dobrze, przypadku. rozumiem. Okej. I każdy string masz na osobnym zabezpieczeniu, czyli Tak. z dachu idzie przez zabezpieczenie, Tak. tak? I dopiero wtedy schodzi w dół. Z dachu chodzi tutaj tędy, Weszlem. wchodzi do tej skrzynki, tak, i wchodzi tutaj na te 4 zabezpieczenia, stąd się rozdziela i idzie Czyli tutaj dopiero dalej. masz za rozdzielaczem założone te diody. Tak jest. Tak? I dopiero z diody idzie w falownik. Tak jest, Tak? dokładnie Dobrze. tak. Co to Tak. jest obok? Tutaj są... Tutaj jest akurat zabezpieczenie główne na wejściu tych falowników hybrydowych. Jest to bezpiecznik C40, z tego co Czyli pamiętam. to jest grid. To jest już AC, tak, to jest grid. AC. Okej. I teraz tutaj mam w ten sposób zrobione, na razie to jest tymczasowo, żeby było śmiesznie, a jak się śmieję zawsze zostaje na stałe po prawej stronie tutaj. to jest? No właśnie, to jest zwykły stycznik Tak. i zwykły sterownik A co to Sonoff. Sterownik do czego to jest? To jest właśnie to, co o 15 odłącza mi prąd od tych falowników. Żeby Dobrze. być w pełnym mowlicie. Poczekaj. Czyli ty normalnie jesteś podpięty pod sieć. Tak. Masz normalnie on-grid, Tak. wszystko i tak dalej, tak? Ale od godziny 15, żeby nie płacić w tej droższej taryfie, od godziny 15 po prostu zaprogramowana jest godzina i o tej godzinie wyłącza i jadę Ale już to na jest- pełnym off-gridzie. Okej, ale to wyłącza na zasadzie pstryk i to jest taki przekaźnik, który ty nawet tam w mikroułamkach sekund to się wyłącza na zasadzie, że nawet sieć tu nie... Sieć tak, nie ma bezprzerwowo. Dla domu to jest bezprzerwowo.
tak, więc to tutaj, ja nawet nie wiem, czy mi się uda. A czekaj jest moment, to może zaprogramowany. widzom pokażmy, jak to się nazywa, jak gdyby, co to jest, co to w ogóle jest? No to jest zwykły Sonoff. taki sterownik Sonoff, który, tylko że on jest w tej chwili zaprogramowany, żeby być wyłączony, więc nawet go nie włączę. Aha, okej. Więc musiałbym harmonogram wyłączyć na nim. I do tego, tutaj do niego, Jest zwykły stycznik. dobrze, i tu jest podłączona sieć i ta sieć później idzie tutaj. Jak mam to zrozumieć? Sieć idzie na wejście każdego z falowników, bo te Poczekaj. falowniki są hybrydowe, więc mają wejście, stronę wejścia po lewej i stronę wyjścia po prawej. Czyli wejście jest sieć, czyli Tak. on-grid. Tak jest. Tutaj dokładnie. jest on-grid, a Tak. tutaj jest Off-grid. Tu już jest wyjście off-gridowe. wyjście off-gridowe. Tak. I później z każdego znowu dalej z off-gridu trafia to wszystko na skrzynkę rozdzielczą od tej części budynku, tylko i wyłącznie od tej części budynku. Czyli tutaj mam 3 różnicówki do każdej fazy oddzielnie Tak. i podzielone są na 3 obwody. Ten jest on-gridowy obwód, który pozostał. Na tym jest kuchenka indukcyjna, coś co pobiera więcej niż kilka kilowatów. Tak. Na fazę to tutaj. Tu jest ładowarka również do samochodu i inne rzeczy. A te 2 obwody, akurat tu w moim przypadku, są właśnie Oświetleniowe. z tego off-grida. To nie tylko oświetleniowe. Tutaj jest po prostu wszystko. Łazienka, coś. To trzeba właśnie pamiętać, że u mnie jeden bezpiecznik tutaj to się równa jedno gniazdko w pomieszczeniu. Czyli jeżeli mamy 4 gniazdka, to są 4 bezpieczniki. Jak można zauważyć? Gościnne światło, gościnne gniazdo TV, gniazdo południe, gniazdo zachód, sobie opisywałem po prostu kierunkami świata, żeby było prościej. Gościnne, klimatyzacja i gniazdo. No bo żeby było śmiesznie, ja mam też tutaj klimatyzator i pewno go nie zauważyłeś. Nie zauważyłem. No właśnie, i go nie zauważysz na pierwszy rzut oka, ale jak ci go pokażę, gdzie on jest, to będziesz wiedział. Dobra, okej. W każdym razie tutaj są liczniki. Ten licznik został przerobiony ze zwykłego, bez złącza impulsowego S0 tak zwanego, został przerobiony, dlatego on niestety tu się mi otwiera, bo ta elektronika, którą dołożyłem, czyli optotranzystory się tu nie mieszczą. Okej. To jest licznik dwukierunkowy, który nie miał właśnie złącza do pomiarów wejścia-wyjścia. Natomiast on mi pokazuje w tej chwili, ile importujemy lub eksportujemy do sieci. Tak. A w tej Zaraz chwili przejdę ile? do tego Nie momentu. ma. W tej chwili mamy 0. Do sieci 0. 0 importu, 0 eksportu, a jeżeli chodzi o główny, to w tej chwili ta cała pozostała część, która pozostała na on-gridzie, pobiera 124 W. to jest ten czyli drugi. przyłapaliśmy cię, jednak jesteś. No i ja dlatego No. mówię, że tylko dlatego, no i właśnie, tutaj być może moi widzowie by wiedzieli, ale twoi nie wiedzą, że te falowniki miały z tego pomieszczenia zniknąć i znaleźć się na strychu tego budynku, który jest przy ulicy, dlatego że tam, z tamtego budynku, tam mi się schodzą wszystkie główne kable odpowiedniej grubości, bo jak tutaj zobaczycie, że ten kabelek, co tu jest, to jest taki cieniutki, że tak powiem, no niektórzy mają cieńszy do chaty główny, a ja mam tylko do tej rozdzielni taki, a tam idzie 16 kwadrat główny i tam miały się te falowniki AC znaleźć. 16. Tak. Nie w DC. W AC 16 kwadrat i tam dlatego docelowo miałyby się znaleźć te urządzenia razem z akumulatorem w tym pomieszczeniu drugim technicznym, do którego możemy przejść, to tam jest miejsce do tego zrobione. W każdym razie wtedy będzie pełen full off-grid, bo na razie nie jestem w stanie stąd puścić tego prądu w drugą stronę, no bo mam tutaj za cienkie kable. I tylko dlatego jednak część domu pozostała na tym on-gridzie. Te 124 W, które w tej chwili leci, to jest rejestrator i takie drobne rzeczy, które mam w tamtym pomieszczeniu, w budynku tym obok. No bo niestety nie jestem w stanie na ten moment przepuścić, ale to się zmieni właśnie, gdy przeniosę te urządzenia. Z drugiej strony znowu te urządzenia dają dosyć dużo ciepła, jak czujesz pewno tutaj, że jest to nie jest pomieszczenie- zimno. Nie jest zimno, natomiast dają dużo ciepła i w tej chwili jest na tyle fajnie, że to jest oddawane do tego pokoju, który zaraz sąsiaduje z tymi urządzeniami. Natomiast jeżeli ja to przeniosę na strych, no to niestety już tego Stracisz. ciepła będzie marnowane to ciepło. Więc to jest taki też dylemat w tej chwili mój, czy to przenosić, czy tego nie przenosić. Wiesz co, może faktycznie, może to nie jest wcale jakiś tutaj zły pomysł. I jeśli tylko i wyłącznie, tak jak widzę, drzwi mają na dole wloty. Tak, bo drzwi są, I- drzwi są właśnie łazienkowe. zastosowane łazienkowe, Tak. więc są To z otworkami właśnie. 60. No. Tak. I nawet jeśli by miały jakieś wyloty u góry, no to jeszcze jakby miał takie same odpowiednik tych tutaj, no to jeszcze by były w stanie Ale kratka ogrzewać. wentylacyjna jest tam, a tam mam podłączony pod tą kratkę wentylacyjną, która teraz zasłania akurat klapkę otwarta, no to Tak. jest, ale widać, elegancko, no to jest podłączone do rekuperatora.
Czyli ty masz tutaj jeszcze rekuperator. No więc właśnie, jeżeli to pomieszczenie i tak nawet jest zamknięte i dlatego te dziurki Okej. u dołu zaciągają to powietrze, to on i tak się znajduje, rekuperator jest tam za tym drzwiczkami białymi Tak. i wylatuje tutaj tymi wlotami już to ogrzane powietrze, ale świeże z dworu. No nie zawsze świeże, bo jak sąsiedzi palą czym palą, no to... Ale masz filtry. Tak, filtry są, ale oczywiście właśnie sam proces, jakby nawet jak ktoś używa węgla, no to wiadomo, że ten zapach jest nie ten, więc dlatego u mnie rekuperator nie chodzi 24 godziny na dobę, tylko chodzi w odpowiednio zaprogramowanych godzinach i przy sprawdzaniu jakości powietrza, jeżeli powietrze jest jakościowo ok, to się załącza i Aha. zaciąga to powietrze, jeżeli jest cokolwiek z powietrzem nie tak, to nie zaciąga, żeby no nie psuć tego powietrza w domu, nie? Klimatyzator. Gdzie ty masz ten No i klimatyzator? właśnie, i teraz bezprzerwowo przechodzimy, bo ja zawsze mówię, że ja nie mam doświadczenia z pompami ciepła, Tak? ale to jest najlepsza pompa ciepła, nie obraz, ale to co jest za obrazem. No tak. I ta pompa ciepła, która niestety tylko chłodzi, ma już dobre 30 lat. To jest pompa Panasonica, działa na zasadzie jeszcze włącz-wyłącz. Okej. Ona jest monoblokowa takiej wielkości, jak tu widać. Z drugiej strony ściany wystaje jej druga część. Jest monoblok, który tu jest wstawiony. W tym miejscu akurat jest założone gniazdko, ale to gniazdko służy tylko do tego w sumie jako łącznik, czyli tu była puszka połączeniowa tylko do tego. Panel sterowania jest bardzo prosty, czyli w tej chwili w pełnym off-gridzie możemy włączyć tą klimatyzację sobie. Ile mocy pobiera? Ona pobiera właśnie, to jest typowa włącz-wyłącz, przy ruszaniu 1400 W. Nie wiem, Czyli czy jest zauważyłeś, że potrafi mrugnąć troszeczkę światełko. przyciemniło się światło, natomiast podczas już normalnej pracy 800 W. Natomiast to pomieszczenie, które ma tam około 50 metrów, powiedzmy kwadratowych, Tak. 40 par, 48, jest w stanie Bo tu jest schłodzić kuchnia, na- oj, tutaj tak, taki- jest taka otwarta kuchnia, mój bajzer pokazujesz, ale już... No okej, ale bo to jest biuro, no nie oszukuję, to takie biuro z aneksem kuchennym, Tak, tak? jest, to jest taki gościnny, po prostu wszyscy tu do mnie jak przyjeżdżają, to zawsze tu na kawę przychodzą do tego pomieszczenia i dlatego tutaj jest tak jak jest. Dobra. Wierzcie mi, z 350 metrów naprawdę, jeżeli sobie wygospodarowałeś 50 metrów na takie biuro do zapraszania i tak dalej, to naprawdę super. No więc bo biuro tamto, które mam biuro jest 24 metry i tam mam ciągle z niego zrobiony magazyn typowy, więc no tutaj też się ostatnio zrobił magazyn, ale w każdym razie to jest tylko urządzenie chłodzące, niestety nie ma przełączania na grzanie, bo to jest... Troszkę żałujesz, fajnie by było, gdyby to znaczy, było, co? Ale to urządzenie ze mną jest w tej chwili w trzeciej lokalizacji, w której mieszkam. O, Janek. I ono się nigdy nie popsuło. Nigdy i nigdy w żaden sposób nie serwisowałem, oprócz, jestem ciekaw nawet, czy tutaj nie zapomniałem, tu jest tylko filtr, który zaciąga powietrze z pomieszczenia. O. I to jest jedyna rzecz, która się tutaj czyści w tym. I widać, że to są zabrudzenia z pokoju, bo on tu zaciąga powietrze, a tędy wydmuchuje. Jest obieg zamknięty. No. Więc to jest tylko jedna rzecz, która w tym urządzeniu jest czyszczona. I 30 lat ten klimatyzator po prostu Ja działa. pamiętam, bo jeszcze kiedyś tam bardzo, bardzo dawno, jak się jeździło po różnego rodzaju tam Turcjach, nie Turcjach, tych wszystkich hotelach i tak dalej. Dokładnie takie to były. Dokładnie takie same, Tak. pamiętam te pierwsze jakieś gdzieś tam historycznie wyjazdy, to między innymi właśnie były te hotele oparte o takie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Bardzo dziękuję oczywiście za to, że nas przyjąłeś i naprawdę pokazałeś bardzo wiele rzeczy. Tam stoi jeszcze samochód elektryczny, który notabene, słuchajcie, dobrze. Będzie jeszcze okazja, dokręcimy, przyjedziemy, zatrzymamy się i o ile nas wpuścisz i pozwolisz nam, żeby Jasne, zawsze pokazać, bardzo chętnie. to naprawdę bardzo fajnie. Ja tylko wspomnę, że to jest samochód elektryczny, który ma agregat prądotwórczy. Tak. A pytanie jest takie, czy ten agregat ładuje też samochód? No tylko ładuje. Właśnie dlatego to nie jest pojazd hybrydowy. To nie jest pojazd hybrydowy. Ludzie mylą często ten pojazd. Dobrze, okej. W następnym odcinku może zrobimy taki krótki odcinek, dosłownie może przy lampach, latarkach, jak już będziemy wyjeżdżać, bo naprawdę temat jest ciekawy, bardzo przedni i ja na jakimś kanale motoryzacyjnym widziałem, że ktoś się za łeb łapał, jak samochód elektryczny z agregatem prądotwórczym i z wlewem paliwa. No jednak wychodzi na to, że można. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnej odsłonie. Cześć. Na razie. Cześć.